Cześć, przychodzę do Was dzisiaj z rośliną Croton Sunnystar. Zapraszam Was na odcinek z cyklu Z kamerą wśród roślin. Przesadzę dzisiaj Crotona. Croton Sunnystar jest to roślina o chyba najbardziej wybarwionych liściach, jeżeli chodzi o rośliny domowe. Gatunek Crotonów posiada żółte wybarwienie, czerwone wybarwienie, pomarańczowe. Jest to kolorowa roślina. Jeżeli chodzi o stanowisko Crotonów, to im więcej światła, tym to wybarwienie jest żywsze, pełniejsze na tym liściu. Croton może być trzymany nawet na bezpośrednim słońcu. Roślinę kupiłam już jakiś czas temu, jestem pewna, że nie ma żadnych szkodników, dlatego ją dzisiaj przesadzę. Croton lubi jasne stanowisko, ale ma jeden wymóg. Musimy mu zapewnić dosyć stałe warunki temperaturowe. Zimą takie 15 stopni Celsjusza, a latem do 27 stopni. Latem podlewamy Crotony często, tak nawet 2-3 razy w tygodniu. Croton lubi mieć podłoże lekko wilgotne, nie lubi przesuszenia. Jeżeli macie hygrometr, to Crotony podlewamy, gdy ten hygrometr wskaże takie 3-4. Zimą to podlewanie oczywiście jest rzadziej wykonywane, bo też i podłoże wolniej przesycha. Także podlewamy może nawet raz w tygodniu, co 5 dni. Ale to warto sprawdzić zawsze, jaki jest stan wilgotności podłoża. Crotony nawozimy od marca do września raz na tydzień odżywką dla roślin o ozdobnych liściach. Zimą możemy tak co 6-8 tygodni podlać takim nawozem. Crotony możemy rozmnożyć poprzez cięcie pędu i próbę jego ukorzenienia, ale robimy to z dojrzałą rośliną. Taki obcięty pęd, taka sadzonka może być ukorzeniana w 24 stopniach przy stałej wilgotności w jasnym miejscu. Roślinę włożę do tej samej doniczki, w której była, tylko podłożę wymienię na mój bigos. Próbuję tu rozluźnić tę bryłę korzeniową. Jeżeli chodzi o problemy w uprawie z Crotonem, o jego choroby, to chyba najczęstszym takim jest zrzucanie dolnych liści przez Crotona, a robi to wtedy, kiedy jest mu za zimno i gdy powietrze jest zbyt suche, że najczęściej w okresie zimowym, kiedy ogrzewamy mieszkania. Gdy Croton ma wypłowiałe liście, matowe, takie pozieleniałe, bez barwnych dodatków, oznacza to, że ma za małą ilość światła. Gdy liście są brązowe, takie przypalone, to znaczy, że ma za dużą ilość światła, że stoi na zbyt nasłonecznionym miejscu. Może też się tak dziać, kiedy zraszamy liście Crotona i postawimy go właśnie na takie bardzo słoneczne, jasne stanowisko. Croton też reaguje na zanieczyszczone powietrze w mieszkaniach. Pokazuje to tym, że jego liście dostają plam i więdną. Gdy liście Crotona kurczą się i podsychają, to znak, że jest mu za gorąco i za sucho. Gdy liście zwisają, więdną, a łodyga gnije, no to znaczy, że przelaliśmy roślinę, ma za mokro. Gdy liście Crotona opadają, to może być oznaka, że mamy zbyt duże wahania temperatury w mieszkaniu. I raz mu jest za zimno, raz mu jest za ciepło i roślina tak reaguje właśnie opadaniem liści. Gdy młode, nowe liście są małe, zniekształcone, no to mamy znak, że powinniśmy dokarmić nasz okaz. Jeżeli chodzi o szkodniki, to gdy liście są pożółkłe i mamy pajęczynę pod spodem, no to nic innego jak przędziorek. Musimy wykonać oprysk przeciwko szkodnikom. Na Crotonie mogą się też pojawić tarczniki, czyli takie brązowe szkodniki na spodzie liści. Wtedy taki szkodnik musi mechanicznie być przez nas ściągnięty z liścia i dokonujemy oprysku. Gdy na liściach rośliny, w zakamarkach liści pojawią się takie białe, wełniaste plamki, no to mamy nic innego jak wełnowca,
który lubi się w kątach, w zagięciach chować i też powinniśmy takiego szkodnika ściągnąć ręcznie, mechanicznie, przy pomocy, nie wiem, patyczka, tylko do uszu i wykonać oprysk przeciwko szkodnikom, przeciwko wełnowcom. Dobrze, kroton przesadzony. Ja Wam dziękuję. Miłego dnia. Cześć.